Bo Czechy to nie tylko Praga. W Czechach obrodziło skalnymi miastami, ale Czarciegłowy są jedyne w swoim rodzaju. A tuż obok czeka piękny średniowieczny zamek, kiedyś skazany na zapomnienie. Dodajmy do tego niezwykłe formacje skalne zwane pokrywkami, które na pewno kiedyś spadną. Gotowi na podróż pełną tajemnic i przygód? No to zaczynamy. Park krajobrazowy Kokoryńsko to chyba najmniej popularne czeskie skalne miasto, choć położone tylko godzinę drogi na północ od Pragi. W miejscowości Żelizy wybraliśmy się na trasę w kształcie ósemki, liczącą 10 kilometrów. To na niej podziwialiśmy te piękne twory stworzone przez naturę i podrasowane przez geniusz człowieka. Niesamowite, prawda? Największa atrakcja znajduje się ledwie 500 metrów od centrum miejscowości. To dwie ogromne na 9 metrów głowy z diabelskim grymasem na ich obliczu. Ale nie są takie straszne. Dają sobie nawet wejść na głowę. Choć z tym uważajcie. Wchodzi się na nie szybko, ale nie całkiem łatwo. Zdecydowanie odradzamy z dziećmi. A jeśli zrobisz ten krok nad przepaścią, zobaczysz całkiem ładne widoki i poczujesz satysfakcję. Robią wrażenie, co? Ale monumentalne, drugie na świecie pod względem wielkości Czarciegłowy to nie jedyne atrakcje tego szlaku. Jeździmy wśród tych piaskowców skalnego miasta, spacerujemy i nadziwić się nie możemy, jak tutaj jest pięknie. Przed chwilą stanęliśmy na głowach, czy na włosach Czarcigłowa, tak właściwie na łysinie, a teraz zeszliśmy do jaskini. Troszkę się zdziwiliśmy, bo niestety jest zamknięta, dostępna tylko w wybranych godzinach odpłatnie. Jaskinie zwą Klacelką, a przyozdobiono je płaskorzeźbami przedstawiającymi m.in. postaci z bajki o lisie. A te rzeźby, zarówno Czarciegłowy, jak i te widoczne pode mną, wokół jaskini, to dzieło Wacława Lewiego, kucharza pobliskiego zamku w Libechowie. Stworzył je w połowie XIX wieku. Dostał taką okazję i faktycznie fantastycznie ją wykorzystał, aż dziw bierze. Podobno do wykonania wykorzystywał materiały wybuchowe. Jego artystyczne prace tak się spodobały, że zafundowano mu studia i tak stał się jednym z najbardziej znanych rzeźbiarzy ówczesnych Austro-Węgier. Jego kolejne kamienne dzieła odnaleźliśmy w pobliskim lesie, przez który prowadził nas niebieski szlak. Chyba najbardziej urzekły nas Harfenice. Tutaj można się poczuć jak Indiana Jones, odkrywający tajemnice starożytnej cywilizacji. Tylko skarbów brakuje. Rzeźby są wyryte w piaskowcu. No i chyba oczywistym jest, żeby w nich nie dłubać, by i inni mogli je podziwiać w oryginalnej formie. Dalej na szlaku wyrasta niedokończona rzeźba Sfinksa i skała z gadami, nad którymi wisi topór. Jeśli interesują Cię głównie skały, to stąd można zawrócić do miasteczka, bo więcej rzeźb na tym szlaku nie natrafisz. My jednak dopełniliśmy pętlę, idąc dalej niebieskim szlakiem i mijając urokliwą wioskę Tupadli. Mapki i praktyczne informacje jak zawsze są u nas na blogu. Nie zapomnij również o łapce w górę i subskrypcji. Park nazwę swoją zawdzięcza pewnej warowni, która nam przypomniała nasz zamek Chojnik. Zamek Kokorin, bo o nim mowa, to przepiękna budowla korzeniami sięgająca XIV wieku. Ale historia to zamek przeklęty, a przynajmniej na taką listę wpisał go cesarz Ferdynand po wojnie 30-letniej. Miał tak fantastyczne położenie strategiczne, że bał się, że jeśli dostanie się w ręce wroga, to będzie stanowił ogromne zagrożenie i dlatego zabronił go odbudowywać. Tak dostał się w ręce rozbójników, którzy nękali okoliczną ludność. Cesarz swoim aktem przypieczętował los warowni, bo aż do XX wieku pozostawała ruiną. W
Wtedy to rozpoczęła się jej odbudowa za sprawą bogatego szlachcica. Dziś przywrócona do życia potwierdza, że w ubiegłych wiekach mogła uchodzić za niezdobytą twierdzę. No chyba, że kupisz bilet. Wtedy możesz spacerować wśród jej murów i zakamarków bez przeszkód. A do zwiedzania zachęcają nie tylko mury, ale i wysoka wieża oraz budynek mieszkalny. Całość pięknie oddaje klimat odległych czasów. Widok z wieży górującej nad okolicą dodatkowo ukazuje piękno parku krajobrazowego. Najznamienitszą atrakcją Kokorzyńskiego Parku Krajobrazowego są tak zwane pokrywki widoczne za mną. To specjalne twory z piaskowca i niech Was nie zmyli perspektywa kamery, bo wysokość ich to aż 12 metrów wysokości, a średnica 6 metrów. Są z piaskowca, ale górna część, tak zwana pokrywka, ma dużo więcej w sobie żelaza, dlatego oparła się w wietrzeniu. Być może przyjdzie taki czas, że noga będzie już tak wąska, że nie utrzyma pokrywki i ona po prostu spadnie. Mam nadzieję, że nie dzisiaj. O ile głowy nas naprawdę zafascynowały, o tyle pokrywki uważane za symbol parku nieco nas rozczarowały. Formacja oczywiście robi wrażenie, ale trochę jej mało. Do tego wciśnięta w las nie oddycha i przez to trudniej docenić jej urok. Dlatego głodni wrażeń i widoku kolejnych skałek potężyliśmy 5-kilometrową pętlą. Pierwszy, północny fragment przebiega po szczytach tych skał, więc to głównie spacer po lesie. Przyjemny owszem, ale nie po to tu przyjechaliśmy. Na szczęście wreszcie pojawiły się skalne ostańce i zaczął się o wiele ładniejszy i ciekawszy odcinek trasy. Jej południowy fragment prowadzi dość ciasnym wąwozem, po którym wędruje się trochę jak po labiryncie. Często trasę szlaku tarasowały powalone drzewa, a do tego w kilku miejscach woda nie chciała nas przepuścić dalej. Słońce schowało się już za skałami, przez co pojawiła się atmosfera tajemniczości, a nawet mroku. Czy zamkowi rozbójnicy przeżyli w tych gęstych lasach? Albo czarcie zwierzę wychylił łeb zza skały? To tylko wyobraźnia. Cali i szczęśliwi wróciliśmy na parking. Tym razem syci po przeżytej przygodzie. A jeżeli nie chcesz robić całej pętli, to spod pokrywek zawróć na parking i wejdź od razu na żółty szlak w głąb tego wąwozu. My jeszcze uciekamy do pobliskiego miasta Mielnik. Wszak od jednego zamku zawsze lepsze są 2 zamki. Mielnicki jest pięknie położony na skarpie ponad Łabą. Choć dziś elegancka budowla prezentuje styl renesansowy, to jej korzenie sięgają IX wieku, gdy stała tutaj osada. Czy wiecie, że na zamku w Mielniku mieszkały 23 czeskie królewne i księżniczki? To piękna budowla renesansowa, która słynie m.in. z winnicy świętej Ludmiły. Jest tutaj również produkowane słynne czerwone i białe wino o tej nazwie właśnie Ludmiła. Chcieliśmy je kupić, ale niestety nie można płacić gotówką, a nie mamy jej przy sobie. Chcieliśmy Wam również pokazać wnętrza zamku, ale niestety nie można wykonywać zdjęć i filmów. Także musimy skupić się na zdjęciach z dziedzińca. Wracając do księżnej Ludmiły, to babka patrona Czech, świętego Wacława. Tutaj się urodziła i tutaj założyła pierwszą winnicę. Nic zatem dziwnego, że tutejszy trunek nosi jej miano. Polecamy spacer po deptaku nad Łabą. Tutaj wpływa do niej Wełtawa oraz wody wydrążonego kanału. Całość tworzy niezwykle malowniczy obrazek. Jedna z wersji legendy o powstaniu Cieszyna mówi o Rusie, Lechu i Czechu, którzy rozstali się właśnie w Cieszynie, gdzie Lech został i założył swe miasto, a Czech podążył dalej. I dotarł właśnie tutaj, na wzgórze, które widoczne jest za mną, wzgórze, które nazywa się Rip, i właśnie tutaj założył Czechy. Dlatego dzisiaj to wzgórze jest legendarne dla mieszkańców tego kraju. Dalej deptakiem dojdziesz do willi Karola.
najładniejszego budynku w Mielniku. Jak mówi tablica, ZUS Melnik. Już z Polski to wiemy, że ZUS zawsze wykorzystuje najlepsze budowle w mieście. Z zamkiem sąsiaduje zacny kościół, który został wzniesiony już w X wieku. Jednak podobnie jak w zamku, również i tutaj nie można robić zdjęć. To też niestety nie pokażemy Ci wnętrz świątyni i ossarium, czyli kolejnej kaplicy czaszek. Podobną zobaczysz w naszym wcześniejszym filmie z Kutną Chorą w roli głównej. W mieście nie pomiń rynku, bo jest całkiem przyjemny. Niektóre kolorowe kamienice okalające płytę placu pamiętają jeszcze ludzi renesansu. My zajrzeliśmy też do rekordowych średniowiecznych podziemi. A jakim rekordem mogą się pochwalić? Otóż zobaczysz tu najszerszą studnię w Republice Czeskiej. Robi wrażenie. Tak, kończymy naszą piękną przygodę w kraju środkowo-czeskim. W poprzednim odcinku pokazaliśmy najpiękniejszy zamek Karlstein z wielką wieżą oraz rozległy Wielki Kanion czeski. A jeszcze wcześniej zawitaliśmy w pięknym miasteczku Kutna Chora, gdzie postawiono wystawny kościół za srebro wyrwane ziemi. Zapraszamy i pozdrawiamy.